Witajcie na kanale Typowa Ósemka, miejscu, gdzie odkryjesz najbardziej fascynujące i inspirujące aspekty naszego życia i świata. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż przez topowe 8 tematów, które kształtują nasze życie i wpływają na świat wokół nas. Czekają na Was fascynujące fakty, niesamowite historie i inspirujące wyzwania. Razem odkryjemy, co sprawia, że nasza planeta jest tak niezwykła. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapki w górę, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi odkryciami. 8. Wojna w Ukrainie. Wojna w Ukrainie to trwający konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku. Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, wysyłając wojska na terytorium ukraińskie. Inwazja została potępiona przez społeczność międzynarodową, a wiele państw nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze. W wyniku wojny zginęły tysiące osób, a miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. Konflikt wywołał również poważny kryzys humanitarny, a wiele osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Dnia 11 listopada 2023 roku. Wojna w Ukrainie trwa już 626 dni. Walki koncentrują się obecnie na wschodzie Ukrainy, w regionie Donbasu. Rosjanie prowadzą ofensywę w kierunku Słowiańska i Kramatorska, ale Ukraińcy skutecznie się jej bronią. W ostatnich dniach doszło do kilku ważnych wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie. Po pierwsze, Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych i innych krajów Zachodu nową dostawę broni, w tym systemów artyleryjskich HIMARS. Broń ta może pomóc Ukraińcom w powstrzymaniu rosyjskiej ofensywy. Po drugie, Rosja ogłosiła, że wycofuje się z Wyspy Węży, strategicznego punktu położonego na Morzu Czarnym. Wycofanie się Rosji z Wyspy Węży jest symbolicznym sukcesem Ukrainy, ale nie ma większego wpływu na przebieg wojny. Trudno przewidzieć, jak zakończy się wojna w Ukrainie. Istnieje kilka możliwości. Rozstrzygnięcie militarne. Rosja może zdobyć zwycięstwo militarne i opanować całą Ukrainę. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ Ukraińcy nadal skutecznie się bronią. Rozstrzygnięcie dyplomatyczne. Strony konfliktu mogą dojść do porozumienia pokojowego. Jest to możliwe, ale wymagałoby to dużych ustępstw ze strony obu stron. Konflikt trwały. Wojna może trwać przez wiele lat, prowadząc do ustabilizowania się linii frontu. Jest to najgorsza możliwa opcja, ponieważ prowadziłaby do dalszych cierpień i strat. Obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przedłużający się konflikt, który będzie miał poważne konsekwencje dla Ukrainy, Rosji i Europy. 7. Wojna w Mali. Wojna w Mali to konflikt zbrojny, który rozpoczął się w 2012 roku. Wybuchł w wyniku zamieszania politycznego i narastającego niezadowolenia na północy kraju. Różne grupy, w tym ekstremistyczne i separatystyczne, wykorzystały sytuację i przejęły kontrolę nad obszarami, takimi jak Azawad. W obliczu tego kryzysu rząd Mali poprosił o pomoc społeczność międzynarodową. W odpowiedzi na to wojska francuskie interweniowały w styczniu 2013 roku, wspierane później przez siły międzynarodowe z regionu Afryki, w ramach misji zorganizowanej przez ONZ. Celem interwencji było przywrócenie porządku i stabilności oraz powstrzymanie ekstremistów. Mimo tych wysiłków, sytuacja w Mali pozostaje trudna. Walki nadal trwają, a obszar Sahelu wciąż stanowi obszar zwiększonego ryzyka związane z terroryzmem i niestabilnością. Zginęło ponad 10 tysięcy osób, ponad 2 miliony zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, została zniszczona infrastruktura i gospodarka Mali oraz wzrosła niestabilność i przemoc w kraju. Konflikt wpływa również na życie codzienne mieszkańców, powodując trudności humanitarne i migracyjne. 6. Wojna w Syrii. Wojna w Syrii jest konfliktem zbrojnym, który trwa od 2011 roku. Wojna rozpoczęła się jako protesty przeciwko rządowi Bashara al-Assada, ale szybko przerodziła się w krwawą wojnę domową. Głównymi przyczynami wojny w Syrii były niestabilność polityczna w Syrii, różnice ideologiczne między rządem a opozycją, interwencje zewnętrzne, w tym ze strony Rosji, Iranu i Stanów Zjednoczonych. Wojnę w Syrii można podzielić na kilka etapów. Pierwszy etap, 2011-2012, charakteryzował się protestami przeciwko rządowi Bashara al-Assada. Protesty te zostały brutalnie stłumione przez siły rządowe, co doprowadziło do wybuchu wojny domowej.
Drugi etap, 2012–2015, charakteryzował się walkami między rządem a opozycją. W tym okresie do wojny włączyły się także siły zewnętrzne, w tym Rosja, Iran i Stany Zjednoczone. Trzeci etap, 2015–2021, charakteryzował się wojną partyzancką. W tym okresie opozycja została wyparta z większości terytorium Syrii, a walki toczyły się głównie w strefach przygranicznych. Czwarty etap, 2021, obecnie, charakteryzuje się wycofywaniem się sił zewnętrznych z Syrii. Szacuje się, że w wyniku tej wojny zginęło ponad 500 000 osób, a ponad 10 milionów zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Wojna miała również ogromny wpływ na kształtowanie się współczesnej Syrii. Doprowadziła do zniszczenia infrastruktury i gospodarki kraju, a także do wzrostu niestabilności i przemocy. Wojna w Syrii była konfliktem między dwoma rywalizującymi stronami, które dążyły do przejęcia kontroli nad Syrią. Była krwawa i miała dalekosiężne konsekwencje dla kształtowania się współczesnej Syrii. Wojna w Syrii jest często określana jako arabska wiosna lub wojna na Bliskim Wschodzie. 5. Wojna w Kongu. Wojna w Kongu była konfliktem zbrojnym, który trwał od 1996 do 2003 roku. Wojna była częścią szerszego konfliktu w Demokratycznej Republice Konga, który rozpoczął się w 1994 roku po ludobójstwie w Rwandzie. Głównymi przyczynami wojny w Kongu były m.in. ludobójstwo w Rwandzie, które doprowadziło do masowej ucieczki Hutu do sąsiednich krajów, w tym do Demokratycznej Republiki Konga. Rozpad Związku Radzieckiego, który doprowadził do zmniejszenia wpływów Rosji w regionie. Niestabilność polityczna w Demokratycznej Republice Konga. Wojnę w Kongu można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap, 1996–1997, charakteryzował się walkami między rządem Demokratycznej Republiki Konga a rebeliantami z Rwandy i Burundi. W tym okresie rebelianci zajęli większość terytorium Demokratycznej Republiki Konga i utworzyli nowy rząd, pod przewodnictwem Laurenta Desire Kabila. Drugi etap, 1998–2003, charakteryzował się walkami między rządem Laurenta Desire Kabila a koalicją rebeliantów, w skład której wchodzili m.in. Ruanda, Uganda i Angola. W tym okresie koalicja rebeliantów zajęła stolicę Demokratycznej Republiki Konga, Kinshasę, a Laurent Desire Kabila został zamordowany. Wojna w Kongu była jednym z najkrwawszych konfliktów zbrojnych w historii. Szacuje się, że w jej wyniku zginęło od 2 do 5 milionów ludzi. Wojna miała również ogromny wpływ na kształtowanie się współczesnej Demokratycznej Republiki Konga. Doprowadziła do zniszczenia infrastruktury i gospodarki kraju, a także do wzrostu niestabilności i przemocy. Wojna w Kongu była konfliktem między dwoma rywalizującymi stronami, które dążyły do przejęcia kontroli nad Demokratyczną Republiką Konga. Wojna była krwawa i miała dalekosiężne konsekwencje dla kształtowania się współczesnej Demokratycznej Republiki Konga. Wojna w Kongu była również nazywana drugą wojną domową w Kongu lub wojną w Afryce Środkowej. 4. Wojna w Afganistanie. Wojna w Afganistanie była to wojna między rządem Afganistanu a różnymi grupami rebeliantów, w tym talibami, która trwała od 1979 do 2021 roku. Wojna zakończyła się wycofaniem się wojsk amerykańskich i NATO z Afganistanu oraz przejęciem władzy przez talibów. Przyczynami wojny była m.in. interwencja wojskowa Związku Radzieckiego w 1979 roku, która doprowadziła do obalenia prozachodniego reżimu afgańskiego. Różnice ideologiczne między rządem Afganistanu a rebeliantami. Rząd Afganistanu był wspierany przez Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie, natomiast rebelianci byli podzieleni na różne grupy, w tym talibów, którzy byli wspierani przez Pakistan i Arabię Saudyjską. Państwowość Afganistanu. Afganistan jest państwem o złożonej strukturze społecznej i politycznej, co utrudniało ustanowienie stabilnego rządu. Przebieg wojny w Afganistanie można podzielić na 3 etapy. Pierwszy etap, 1979 do 1989, charakteryzował się walkami między wojskami Związku Radzieckiego a rebeliantami. W tym okresie Związek Radziecki udzielał wsparcia rządowi Afganistanu, natomiast rebelianci byli wspierani przez Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie. Drugi etap, 1989 do 2001, charakteryzował się walkami między rządem Afganistanu a rebeliantami. W tym okresie rząd Afganistanu był wspierany przez Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie.
Natomiast rebelianci byli podzieleni na różne grupy, w tym talibów. Trzeci etap, 2001 do 2021, charakteryzował się interwencją wojsk amerykańskich i NATO w Afganistanie. W tym okresie Stany Zjednoczone i NATO udzielały wsparcia rządowi Afganistanu, natomiast rebelianci byli wspierani przez Pakistan i Arabię Saudyjską. Wojna w Afganistanie była jednym z najdłużej trwających konfliktów zbrojnych w historii. Szacuje się, że w jej wyniku zginęło od 500 000 do 2 milionów ludzi, w tym ponad 40 000 żołnierzy amerykańskich. Wojna miała również ogromny wpływ na kształtowanie się współczesnego Afganistanu. Doprowadziła do zniszczenia infrastruktury i gospodarki Afganistanu, a także do wzrostu niestabilności i przemocy w kraju. Wojna w Afganistanie była konfliktem między dwoma rywalizującymi stronami, które dążyły do przejęcia kontroli nad Afganistanem. Wojna była krwawa i miała dalekosiężne konsekwencje dla kształtowania się współczesnego Afganistanu. 3. Wojna w Wietnamie. Wojna w Wietnamie toczyła się od 1955 do 1975 roku i była jednym z najbardziej znaczących konfliktów zimnej wojny. Konflikt wybuchł po podziale Wietnamu na dwie części. Północną, rządzoną przez komunistów, i południową, wspieraną przez Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie. Walki skoncentrowały się na próbie zatrzymania rozprzestrzeniania się komunizmu. Wojna w Wietnamie charakteryzowała się intensywnymi działaniami militarnymi, zarówno na lądzie, w powietrzu, jak i na morzu. Była także sceną licznych działań partyzanckich i walk miejskich. Udział USA w konflikcie był znaczny, z amerykańskimi żołnierzami biorącymi udział w walkach od połowy lat 60. XX wieku. W wyniku trwającej dekadę konfrontacji, w 1975 roku siły komunistyczne zdobyły Saigon, kończąc tym samym wojnę i zjednaczając Wietnam pod kontrolą komunistyczną. Wojna w Wietnamie miała ogromne koszty ludzkie i materialne, zarówno dla Wietnamu, jak i dla krajów uczestniczących w konflikcie. Dodatkowo, wojna w Wietnamie stała się przedmiotem intensywnych protestów społecznych w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Konflikt ten miał długotrwałe skutki zarówno dla samego Wietnamu, który musiał się odbudować po zniszczeniach wojennych, jak i dla relacji międzynarodowych oraz strategii militarnych na przestrzeni zimnej wojny. 2. Wojna domowa w Chinach. Wojna domowa w Chinach była rozległym konfliktem zbrojnym, który miał miejsce w latach 1927–1950. Była to seria brutalnych starć między różnymi frakcjami politycznymi i wojskowymi w Chinach, które miały na celu ustalenie dominacji nad krajem. Konflikt wybuchł po upadku dynastii Qing i obaleniu cesarstwa w 1911 roku. Różne ugrupowania polityczne i wojskowe rywalizowały o władzę i kontrolę nad państwem. Główne stronnictwa to Kuomintang, KMT, które reprezentowało nacjonalistyczną ideologię i między innymi kontrolowało południową część kraju, oraz Komunistyczna Partia Chin, KPCH, która głosiła marksistowskie idee i zyskiwała poparcie w północnych regionach. W trakcie wojny doszło do licznych bitew, ofensyw, odwrotów i politycznych intryg. Obie strony prowadziły walki zarówno z siłami przeciwnika, jak i zewnętrznymi zagrożeniami, takimi jak japońska inwazja na Chiny w latach 30. XX wieku. Konflikt zakończył się w 1950 roku zwycięstwem sił komunistycznych, które przejęły kontrolę nad większością Chin kontynentalnych, tworząc Chińską Republikę Ludową, podczas gdy nacjonaliści wycofali się na Tajwan, gdzie utworzyli Republikę Chińską. Wojna domowa w Chinach miała ogromny wpływ na losy kraju i kształtowanie się nowoczesnej chińskiej państwowości. Wpłynęła także na geopolityczny krajobraz Azji i relacje międzynarodowe. 1. Druga wojna światowa. Druga wojna światowa była największym i najbardziej krwawym konfliktem zbrojnym w historii ludzkości. Trwała od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku i objęła swoim zasięgiem prawie cały świat. W jej wyniku zginęło ponad 60 milionów ludzi, w tym 6 milionów Żydów w wyniku Holokaustu. Wojna rozpoczęła się 1 września 1939 roku agresją Niemiec na Polskę. W wyniku tego ataku Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, co dało początek wojnie w Europie. W latach 1939–1941 Niemcy podbiły większość Europy, w tym Polskę, Francję, Belgię, Holandię, Danię, Norwegię, Grecję i Jugosławię.
W 1941 roku Niemcy zaatakowały ZSRR, co doprowadziło do wybuchu wojny na froncie wschodnim. W 1942 roku wojna przybrała globalny wymiar, gdy Japonia zaatakowała Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. W wyniku tych ataków Japonia zdobyła kontrolę nad Azją Południowo-Wschodnią. W latach 1943–1945 doszło do przełomu w wojnie. Alianci pokonali Niemcy na froncie wschodnim i zachodnim, a Japonia została zmuszona do kapitulacji. Druga wojna światowa zakończyła się 2 września 1945 roku kapitulacją Japonii. W wyniku wojny nastąpił upadek nazizmu, faszyzmu i imperializmu japońskiego. Zostały także utworzone nowe organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, mające na celu zapobieganie kolejnym konfliktom zbrojnym. Druga wojna światowa była wydarzeniem, które na zawsze zmieniło bieg historii. Jej konsekwencje odczuwalne są do dziś.